Właśnie jesteśmy przy hali Podpromie, to tutaj zmierzę się z zawodnikiem z Brazylii. Są we mnie mega emocje i muszę wam przyznać, że już nie mogę się doczekać kolejnej walki. Ricardo Prassel jest świeżym zawodnikiem w MMA jeszcze. Mocne strony grapplingowe, świetnie walczy z półgardy, z gardy, ogólnie z pleców potrafi wyczyniać cuda. Ja z góry znowu mam dobrą kontrolę, ciężko mnie poddać, ciężko mnie sweepnąć. Mega jestem podjarany tą walką i nie mogę się doczekać, czy moja kontrola z góry będzie mocniejsza, czy też jego jiu-jitsu z pleców będzie skuteczniejsze. 3 sektory to będą moi kibice z mojej rodzinnej miejscowości, moja rodzina, moi przyjaciele. Już nie mogę się doczekać tego dopingu i specjalnie zrobiliśmy w ten sposób, że część kibiców posadziliśmy na jednej stronie trybun, drugą część z przeciwnej strony, żeby ta energia przepływała do mnie z 2 stron. Sport to jest całe moje życie, akurat to umiem. Miałem tam jakieś, wiesz, swoje cele, marzenia, które chciałem osiągnąć w tym sporcie. Może nie jestem utalentowany, ale bardzo ciężko pracuję, więc bardziej tą ciężką pracą wszystko, wiesz, osiągnąłem. Też dzięki ludziom, wiesz, którzy mi pomagali, trenerom, rodzicom, wiesz, mojej żonie. Wszystko postawiłem na jedną kartę, jestem tu, gdzie jestem. Prowadzę klub, wiesz, mam bardzo dużo zawodników. Oni tak samo mnie motywują do tej pracy, bo jak widzę, jak oni pracują sami, wiesz, daję tam swoje rady, swoje przemyślenia, bo ja zaczynałem wtedy, jak to wszystko zaczynało, wiesz, powstawało, to KSW dopiero miał tam kilka gal, te federacje małe, nawet ich nie było za bardzo. Ja pamiętam jeszcze, jak zbijałem wagę, to zbijałem wagę na zupkach chińskich za granicą, wiesz. Jak musiałem zrobić 8 kilo. Marzenia były jeszcze wtedy, w tym dniu jeszcze na takich galach. Więc tak naprawdę, że wiesz, jak zrobiłeś to 8 kilo, to musiałeś się naładować w ciągu godziny, 2 godzin. To była jakaś taka sytuacja, że poszliśmy do McDonalda, wiesz. Zjadłem 6 cheeseburgerów, to było moje ładowanie. Więc no za bardzo nie byłem jakoś, wiesz, energicznie nastawiony do tej walki, ale tak się stało, że tę walkę wygrałem. Siemano, hej. Witam całą ekipę. Wiele ci nie widzę. Jak tam? W porządku, nie pytaj tylko o zdrowie. Zapraszam na kraj. Jeszcze zacznę w trakcie, wiesz, otwarcia. A być wiesz. To akurat wiesz, projekty do potwierdzenia, przyjdą. Myślisz, że nie zepnę całe życie? Poznajcie Marcina, właściciela lokali i Masuchi, tak jak już mówiłem, najlepsze sushi nie tylko w mieście. Pierwszy raz u siebie. Tak, przy takich widoczności, tak. Więc miejmy nadzieję, że będzie tylko pozytywnie, nie? Wiesz, atmosfera będzie na pewno super, zwłaszcza, że wiesz, no pierwsza taka gala KSW w Rzeszowie chyba, nie? W Rzeszowie, tak. Ale jak na przykład gadałem z kolegą, który ostatnio wychodził, czy oni to w Gdańsku walczył, czy w Gdyni, to może chłopie, jak tu zobaczył swoją ekipę całą i ten, to może mu się płakać chciało, nie? I tak na przykład z perspektywy, jak sobie popatrzę, na przykład 10 lat z Sergiuszem ostatnio rozmawiałem, nie? No bo z Sergiuszem się już też kupę znam i mówię, Sergiusz, patrz, kurde, tu jakbyśmy 10 lat temu powiedzieli, że będziemy tu razem walczyć w KSW itp. Przy swoich ekipach i ten. A Sergiusz tak, nawet o czymś takim nie myślałem. No i taka prawda, nie? No. Też sławna. Tak samo jak i Rambo. Wiesz? Nie możesz ugryźć pana. Cała moja przygoda ogólnie z tym sportem była związana z tym, żeby dostać się do tej federacji, żeby móc po prostu chociaż toczyć tam jedną walkę. W organizacji KSW jeszcze tą pierwszą walkę wygrałem, długo przegrałem. Teraz mam kolejną szansę, dostałem od organizacji, za co jestem bardzo wdzięczny. Ogólnie teraz kolejnym moim celem, już jestem w tym KSW, więc chciałem być w rankingu w top 10 organizacji zawodników wagi lekkiej. No i do tego, wiesz, chcę dążyć i dlatego biorę tych przeciwników. Tak naprawdę musisz wygrywać z takimi przeciwnikami, żeby być po prostu w tym miejscu, w którym chcesz być. Co przeciwników wiem, nigdy o nim nie słyszałem. Wiem tyle, co mówi internet. Tam przeglądałem 2 ostatnie walki, jedną z kontendera. Tam chyba 3 rundy walczył i ostatnią już tam miał walkę o pas
To walczył 4 rundy, tam znokotował faceta kopnięciem. Walka na pewno się będzie rozpocznie i zakończy się w stójce. Mi się wydaje, że on tam pcha do ściany, ale przy tej ścianie ja się też dobrze odnajduję. Ja na pewno pierwszy nie będę obalał. Chociaż jak trzeba, to i to zrobię, ale w ogóle pierwsze co to, wiesz, uderzenia, nie? Musimy jechać jakoś tak bokiem, bo kurde nie mam prawa jazdy i przeglądu w samochodzie. Żeby nas nie capli. Wyobraź sobie, żebym w życiu codziennym był taki jak w klatce. Chodzę po ulicy albo wchodzę dzisiaj na kawę, dała mi pani zimną kawę i ja w nią wjeżdżam jak u Dreczkowskiego na przykład, nie? No to było, wiesz, nienormalne, nie? Bardzo się lubię bić, ale wiesz, bicie na tutaj gdzieś, no to nie masz z tego żadnych korzyści, tylko można sobie żadnych same problemy narobić, a lubię też, wiesz, lubię takie trudne zasady, bo też podobały mi się zasady starego Pride'u, nie? Te stąpy na głowę, wiesz. Na treningach też się hamujemy, no bo przecież, wiesz, nie po to się, wiesz, tam robię jakiś sparring, żeby się nawzajem z kolegą popsuć, bo też jeszcze on ma następną walkę, ty masz później czy wcześniej i trzeba się szanować nawzajem, nie? A w walce to możesz, wiesz, puszczasz lejce i ile fabryka dała, nie? To też tam uważaj na to, co nie wolno. O co walczę? Walczę dla zasady, walczę dla siebie, dla idei, nie dla pieniędzy, nie po to, żeby ktoś mnie klepał po ramionach. No ale pas chciałbym mieć, mówię, to jest taka, wiesz, też, to by była historia. Może by było coś, można było wtedy umierać. Kiedyś trenowałem tylko w Rzeszowie, mogłem sobie pozwolić na treningi tylko na miejscu. Nie było też pieniędzy na wyjazdy, nie było czasu na wyjazdy. Pojawiło się u mnie dziecko, żona i po prostu były inne obowiązki, których musiałem dotrzymywać. Myślałem, że jestem najlepszy na świecie, a na pewno w klubie, ale już nawet rosło to do tej rangi, że na świecie, że jestem niezniszczalny, nie ma na mnie mocnego. Gdy jechałem w Polskę potrenować w innych klubach, no to przechodziła weryfikacja, która nauczyła mnie dużo pokory, dużo szacunku do innych. Podkarpackie MMA opierało się na małych, lokalnych galach, a tu nagle wchodzi lider europejski. Zainteresowanie jest ogromne. Znajomi mi piszą o bilety, dzwonią, czy jestem w stanie coś pomóc. Ja nie jestem już w stanie nic zrobić. No, 1,5 miesiąca przed galą bilety się już rozeszły. Rzadko kiedy się to zdarza. Widać, że Rzeszów był chłonny tych sportów walki, potrzebował takiego wydarzenia i jestem mega zadowolony, że mam możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Nie jestem też już najmłodszym zawodnikiem, aczkolwiek mówią, że to jest top wiekowy, jeżeli chodzi o kategorię ciężką. Ale dużą uwagę zwracam na regenerację z tego względu, żeby gdzieś tam unikać tych kontuzji i jednym z moich patentów na utrzymanie, na podtrzymanie tej regeneracji, na radzenie sobie z bólami mięśniowymi i na szybszą regenerację tych mięśni i układu nerwowego to jest właśnie morsowanie. Tak wygląda mój prawie codzienny rytuał regeneracyjny. Zamrażarka 300 litrów robi robotę. Nie robię tego na rekordy. Myślę, że do 10 minut to jest tak w granicach rozsądku. Przynajmniej dla mojego organizmu. Teraz można wracać do codziennych obowiązków, a już jutro jestem gotowy na mantę. To teraz idziemy na najlepszą maczę, nie? W Rzeszowie. I czekoladki. Czekoladki. Ach, sernik i czekoladki też wjadą. No ale to troszkę później. Jeszcze musimy... Po 20. Po 20, dokładnie. Pamiętacie? Na wszystko co warto, trzeba zapracować. I weź tu rób uwagę. Przecież ja to wszystko pochłonę. Ja tylko trenuję po to, żeby więcej mógł zjeść. Tyle. Trenuję się właśnie dla takich chwil. Zobaczycie tu moje zdjęcie, jak będę siedział obłożony tymi czekoladkami i... Tylko nie piszcie w komentarzu, że jestem wtedy gruby. To mogę być gruby, ale będę przynajmniej szczęśliwy. Co do mojego przeciwnika Przemysława Górnego, moim zdaniem trochę niepotrzebnie za dużo pisze.
to już nie mówię, jeśli chodzi o mnie, bo o mnie nie może obrażać i ale nie za dużo pisze w internecie, też na innych zawodników, wypowiada się na tematy niepotrzebne. Ostatnio widziałem nawet Michała Gniady, gdzieś tam cisnął w komentarzach. Po co? Po co szerzymy tą taką nienawiść wobec siebie, wobec innych zawodników, skoro wiemy, że ile nas to kosztuje zdrowia, życia i wszystkiego. Wpisy pokroju 8-latka siedzącego cały dzień przed komputerem i tyle. Długo nie walczył. Na pewno będzie chciał pokazać się jak najlepiej, ściągnąć tą rdzę po tej długiej przerwie. No i po prostu oczekuję fajnej, twardej walki i to wszystko. Robię wszystko, by nie zaprzepaścić swojego talentu i chcę wykorzystać tą szansę, tak tutaj być po prostu sobą w tym wszystkim i nie wdawać się, nie dawać się presji i spuentować chcę to w ten sposób, że mądremu tłumaczyć nie trzeba, a głupi i tak nie zrozumie. Znajdujemy się tu, gdzie spędzam tak naprawdę połowę swojego czasu każdego dnia. Trenuję młodych chłopaków, akurat w tym miejscu prowadzę treningi indywidualne. Z tego żyję, to jest ogólnie taki mój zawód, który wykonuję codziennie, a walki to jest moja pasja. Jestem dumny z tego, to jest takie moje dziecko, nie? Gdzie spędzam połowę swojego czasu, gdzie pracuję, z czego mam chleb, z czego mogę spełniać swoje marzenia. Bo wiadomo, że gdyby nie finanse, to nie dam rady tego robić i jakbym pracował w normalnej pracy, też bym nie dał rady tego robić. Więc to jest akurat taka mała alternatywa, żeby mieć pieniądze, żeby wziąć te pieniądze i móc jeszcze rywalizować z innymi zawodnikami, walczyć i spełniać się oraz spełniać marzenia. Dębica to moje miasto, tu się wychowałem, tu żyję już prawie 31 lat. Tu zaczynałem w ogóle swoją przygodę ze sportem, czyli z pływaniem, potem były inne sporty, potem było osiedle, potem było znowu kolejne sporty MMA, wiesz, znam tu wszystko jak własną kieszeń. Jestem bardzo z tego dumny, że stworzyliśmy coś takiego w tak małym mieście jak Dębica i że jestem rozpoznawalną osobą również w Dębicy dzięki swojemu poświęceniu i uporowi w dążeniu do celu. Również Mateusz Borek pochodzi z Dębicy, tak jak widzieliście w Tarnowie na KSW. Wyszedł w pierwszych walkach akurat do mojej walki, ponieważ tak naprawdę również jest dębiczaninem, tak jak ja. Również się tu wychował. Również miał tu swoją historię, również stąd pochodzi, więc bardzo szanuję go jako komentatora, jako analityka sportowego i bardzo się cieszę, że po prostu zrobił mi taką niespodziankę, wyszedł do klatki, przeprowadził ze mną wywiad. Dzisiaj jest skład mocny. Tutaj jesteśmy przed samą walką, żeby wejść 1 na 1 do klatki, zamykać się i wiesz. Każdy ma swój narożnik, każdy ma swojego trenera i żeby się wczuć w rolę, nie? Jak ja tam zaczynałem pierwsze treningi, to Szymon już był naprawdę, wiesz, topowym zawodnikiem, wiesz, i zawsze tak patrzyłem na niego jak taki, powiedzmy, sportowy autorytet, bo zawsze na sali, był jego plakat, wiesz, logo KSW i tak powiedziałem, że też kiedyś taki będę miał, nie? No i troszkę, wiesz, dorosłem, poćwiczyłem i jestem teraz w stanie mu pomóc w przygotowaniach i powiedzmy troszkę porywalizować na macie, nie? Z czego jestem też zadowolony. Przepychać się z tym koniem to zabierasz zdrowia i życia trochę. Pasek się skraca, nie? HP. Idę na trzecią rundę. Widzimy się 20 września, na hali Podpromie w Rzeszowie i trzymajcie kciuki. Ja zrobię to, co zawsze do mnie należy, czyli robotę. Dzięki.